Już od wielu lat tu w krakowskim klasztorze dominikanów otwieramy prawie wszystkie drzwi i zapraszamy ludzi z całego świata, żeby przyjechali i uczyli się od najlepszych praktyków muzyki liturgicznej, tego jak służyć swoim talentem w tych miejscach, gdzie na co dzień ludzie posługują, w chórach, scholach, w swoich parafiach i wspólnotach. Jesteśmy zatopieni właściwie w tradycji 8 wieków tutaj klasztoru dominikanów, ich obecności w Polsce, a razem z nimi towarzyszy nam sztuka, która tutaj powstawała przez tyle wieków, tak jak powstawała muzyka. Na te warsztaty przyjeżdżają ludzie o bardzo różnym poziomie doświadczenia muzycznego i każdy właściwie znajdzie tutaj coś dla siebie, dlatego że mamy bardzo różne grupy. Osoby, które są zupełnie początkujące, mają grupę specjalnie dla siebie. Osoby, które już mają doświadczenie albo nawet wyższe wykształcenie muzyczne, też mogą bardzo dużo skorzystać, biorąc udział w warsztatach, na przykład ze śpiewu gruzińskiego czy też chorału gregoriańskiego. To są rzeczy, które wykraczają poza taką typową edukację, więc to jest wspaniała okazja, żeby się uczyć od naprawdę świetnych specjalistów. Nasi prowadzący reprezentują różne style muzyczne, na co dzień posługują w różny sposób, w różnych miejscach, ale przez ten tydzień warsztatowy pokazali między sobą też niezwykłą jedność tej misji, która ich tutaj zaprasza, misji uczenia modlitwy śpiewem, misji pogłębiania tej świadomości tego, jak bardzo muzyka może otwierać człowieka na Boga. Muzyka liturgiczna to nie tylko dźwięki, to nie tylko technika, to nie tylko warsztat. Tak naprawdę to są tylko narzędzia do czegoś więcej. Muzyka liturgiczna staje się drogą wiary tak naprawdę. Od wieków tak było. To jest świetny przykład tego, jak muzyka potrafi być różnorodna. Wszystkich nas łączy jedno. Wszyscy się w tym odnajdujemy i wspólnie się modlimy. I to jest piękne doświadczenie. W tym roku ja szczególnie doświadczyłam piękna osób, które prowadziły te zajęcia, bo to są osoby tak pełne piękna i pokory, że to też pomagało po prostu wczuć się w ten klimat i modlić się tymi utworami, których się uczyliśmy. Ja prowadzę grupę początkujących i to jest taka grupa, z której mam nadzieję, że osoby wyjadą do domu upewnione w tym, że mogą śpiewać, że mogą należeć do chóru i rozwijać się w tym zakresie. Bardzo dużo osób odkrywa to zupełnie od zera i to jest wielka radość. Uczymy się tutaj tego, że śpiew liturgiczny, który jest piękny, na przykład chorał gregoriański, na przykład śpiewy z tradycji wschodniej też, czy polifonia, to są śpiewy, które są dla każdego. Szukamy takich form, które są proste i możliwe do zaśpiewania przez również osoby niewykształcone muzycznie. Wystarczy trochę potrenować i można to osiągnąć. Uczymy się po kolei najpierw każdego głosu i później składamy te głosy w całość. Pierwsze warsztaty właśnie były 3 lata temu i coraz bardziej się w tym rozsmakowuje i to są trzecie, myślę, że będą kolejne. Myślę, że to nie jest tylko doświadczenie artystyczne, ale też duchowe, doświadczenie wspólnoty. No i artystyczne oczywiście też jest dla mnie ważne i też ono było na pewno. Na co dzień śpiewam w chórze, w którym raczej skupiamy się na sobie i swoim brzmieniu, a ja myślę, że doświadczyłam tutaj tego, że nie skupiamy się na sobie, tylko szukamy tego wspólnego, najwyższego piękna. Jestem zachwycony po prostu tymi warsztatami. Zresztą jesteśmy oboje drugi raz, moja żona nawet trzeci raz. Czekamy na te warsztaty właściwie przez cały rok i ten tydzień tutaj spędzony to jest uniesienie po prostu. Z wykształcenia jestem bankowcem, natomiast z zamiłowania śpiewam. Myślę, że to jest takie miejsce spotkań dla wszystkich, którzy są zafascynowani muzyką liturgiczną. Osoby, które już śpiewają od lat, śpiewają w różnych chórach, mogą kształcić swoje umiejętności dyrygenckie, przygotowując się do tego, żeby wkrótce prowadzić jakiś chór czy scholę, albo dokształcić swoje umiejętności, żeby robić to jeszcze lepiej. Mogą kształcić także się pod względem emisyjnym. Na zajęciach z dyrygowania najbardziej zachwyca mnie to, że to jest praca z wrażliwością człowieka. Oczywiście na początek musimy nauczyć się samej techniki, w którym kierunku ma iść ręka,
ale później samo dyrygowanie to jest pokazywanie wrażliwości charakteru człowieka, tego co przeżywamy, jakie treści chcemy przekazać. I to jest coś niesamowicie fascynującego, bo jak ktoś wychodzi przed zespół, to tak na niego wpływa, że zespół całkiem inaczej brzmi. Zaraz po tych informacjach, można powiedzieć, teoretycznych, od razu przechodzimy do praktyki, od razu ćwiczymy. I to jest ten warsztat, czyli to jest ciągła, można powiedzieć, taka praca już realna, nie teoretyczna, tylko przede wszystkim praktyczna nad doskonaleniem sposobu śpiewania. Przy czym tak naprawdę w śpiewie tym naszym sakralnym mamy wielką wartość, jaką jest treść, która pewne rzeczy też porządkuje i nas zbliża do tej doskonałości warsztatowej również. Nasz repertuar pokazuje wielość i jedność liturgii Kościoła. Warsztatom muzycznym towarzyszy też słowo. W tym roku naszym rekolekcjonistą jest biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski i historyk sztuki, który do naszego muzycznego poszukiwania dodał aspekt poszukiwania przez sztuki wizualne, a zatem pokazał, jak te różne zmysły, które w człowieku są, łączą się w pragnieniu Boga, który jest piękny, który jest dobry, który jest prawdziwy. To cały tydzień chodzi o to, żeby dać sobie czas na pewien proces wejścia w trochę inny tryb, gdzie liturgia wyznacza nam rytm codziennej modlitwy, gdzie rozpoczynamy każdy dzień jutrznią, a kończymy nieszporami, gdzie Eucharystia jest dla nas rzeczywiście codziennym chlebem powszednim. Jestem zachwycony tym wszystkim, co się tutaj dzieje, pięknym śpiewu, liturgii, ludźmi, którzy dzielą tą samą pasję, jaką ja sam odkryłem niedawno, czyli śpiew wielogłosowy, śpiew liturgiczny. Wiele nowych pieśni, praca z ludźmi, którzy tworzą tą muzykę, żyją nią już od wielu lat, z samymi autorami, wiele nowości, wszystko, czego może chcieć taka osoba, która śpiewa w chórach. Nie tylko śpiewają nasze struny głosowe, ale tak naprawdę śpiewa nasz mózg. I on wydaje nam polecenia, które sprawiają, że na przykład się spinamy albo rozluźniamy. Kiedy trafimy na nauczyciela lub osobę kompetentną, która pokaże nam odpowiednie ćwiczenia, które rozluźnią nasze gardło, nasze struny głosowe, ale też zrobią to w takiej atmosferze, że my uwierzymy w to, że jesteśmy w stanie to zrobić, a jesteśmy, to wtedy zupełnie inaczej i lepiej się śpiewa. Мене звати Ольвія, я з Дніпра, з парафії Святого Йосифа. І я дуже вдячна Богу за те, що маю можливість бути присутньою тут на майстер-класах літургійної музики у Кракові. І також це можливість професійно зрости, а потім принести це до себе в парафію і поширювати там цю культуру. Також це надихає і збільшує мою віру. W czasie konferencji, ale też właśnie poznając różnego rodzaju utwory, mamy do czynienia z pięknem. To Pan Bóg jest źródłem prawdy, piękna. To właśnie On inspiruje człowieka i potem te wytwory piękna, które kontemplujemy, które próbujemy właśnie zrozumieć, prawda, która tam jest zawarta, ona w jakiś sposób odzwierciedla Pana Boga. I staje się właśnie medium, staje się jakąś taką ikoną. No i to jest, jak się to uświadomi, no to jest powalające. Pan Bóg w doświadczeniu poprzez sztukę też właśnie siebie objawia.